Moi mili, zmiana koncepcji w programie nauczania Karoliny, ponieważ do miejsca, gdzie poprzednio ćwiczyliśmy, było 30 km i spotkaliśmy się już z awarią. Dobra, jak i ogólnie sytuacją, gdzie niekoniecznie mogliśmy tam jeździć. Nie, błagam cię, nie mów mi, że... Dlatego zmieniamy obecnie miejsce ćwiczeń. Na ulicę mało uczęszczaną, mamy drugą w nocy, więc rzadko tu jakiś jeździ samochód. Ja z Karoliną mam kontakt radiowy, więc będę ją uprzedzać, czy coś jedzie, czy nie. Na środku lądują pachołeczki, więc samochody będą mogły to mijać, a my będziemy mogli sobie w spokoju ćwiczyć. I już to robimy i zaczynamy. Na razie to może jeden, co? Tak na rozgrzewkę, w jedną, w drugą. No bo ostatnio nic nie zrobiłam na cmentargo. A jak on mi Odległość chyba dobra. Po drugiej stronie torów jechała policja sobie. Serio? A widzieli nas? Nie wiem, ja ich widziałam. Przyjechali wzdłuż, czy wyjechali z uliczki tam? Wzdłuż. A wzdłuż, po prostu przyjechali. To jebać. Dobra, kochanie, startuj. Dobra, zjedź. Możesz ruszać. Bardzo ładnie. No i ładnie, już bez wystającej tyczki ci się udaje. Dobra, bo z lewej ci jedzie auto, wiesz? I czekamy. Serio, jak dla mnie druga najbezpieczniejsza opcja, jaką mogliśmy wymyślić, że tak powiem. No już się rozbudziłam. Driftowanko, a nie spanko. Hejka. Dobra, tam dwa auta jadą, to No i to trochę się rozpadało. No troszkę tak. Nie ma siary, coś tam. No nie ma siary. A teraz przed walczę. tobą ciężkie zadanie tego połączenia. No nie? właśnie, jak już zarzucę to spoko, ale potem to wyciągnę... Wiesz co? Im Strasznie większe mnie auto, tym trzeba bardziej uważać na przerzut tej masy, bo cię wywala po prostu. A jak masz teraz tak sztywniej, to i tak musisz na to uważać i miej w głowie, że czasem musisz odpuścić praktycznie gazu, szczególnie, że z tyłu mamy opony takie, wiadomo jak. No dobrze. I tylko musnąć. To znaczy, wiesz co, bo chodzi o to, że jak ja... No. No nie wiem, 8 między tymi dwoma guzikami, zaczynam stąd, kręcę się, zaczynam, tu muszę trochę dać gazu, żeby to wyciągnęło, odpuszczam gaz i mnie wykręca. No to musisz pewnie wcześniej odpuścić gazu i to jest tylko kwestia wyczucia tego momentu. Dobra, jest luz. Jedziemy. Warunek nieprzyjazny dla operatora z zewnątrz.
idę się schować do auta. To jest ciężko. Więc dzisiaj ćwiczonko z wewnątrz. No dobrze! Ajajaj. Ale super, super. Czekaj, No i do pewnego momentu nie idzie, a potem tak. Po prostu nagle jup. No i to jest kwestia wyczucia tego momentu, żeby nie było ziup. Dupa. Co? Wszystko. No właśnie. Super, odpuść. Niepotrzebnie dodałeś w ogóle gazu. A skąd miałam wiedzieć, czy mnie wyciągnie? No i coraz gorzej. Spróbuj mocniej, znaczy spróbuj przy przekładce. Nie wiem, co ja mam robić z tym gazem, to co ty mówisz. Nie wiem, jak ja to mam zrobić, nie mam pojęcia. Ale nie rozumiem. Pokażę ci? No to pokaż. Trzeba po prostu kręcić się w kółko, cały czas wiadomo, tyle gazu ile czujesz, tu już umiesz. Bo potrafię dodać tyle gazu ile trzeba. Później przy przekładce musisz przy przełożeniu dodać więcej gazu, żeby wyrzucić tę masę. Ale w którym miejscu przy przełożeniu? Zaczynamy się kręcić, tak? I teraz więcej gazu? Odpuściłem totalnie i znowu trochę gazu. No to ja też tak robię, ale mimo to mnie wykręca. Tak, wykręca cię, bo za wcześnie dodajesz gazu. Po prostu to tak samo jak dodawałaś cały czas za dużo gazu, kręcąc się wokół pachołka. Nie wiedziałaś, że trzeba dodać mniej i w końcu zaczęłaś. I wyszło fenomenalnie. Czyli w dalszym ciągu kwestia wyczucia, którego Tak. nie mam. No. Zobacz, jak mało gazu w sumie trzeba dodawać, żeby to w ogóle leciało. Nie musisz na początku aż tak jebać po prostu po gazie, nie? Sobie odrobinkę pulsujesz ile chcesz. Ta przekładeczka. Widzisz, czasem po prostu wykręcam, no czasem tak jest. Dobra, to się przysiadamy. Chodzi o moment po prostu wyczucia masy, bo od lewej do prawej jak latasz, też jak nie masz tego wyczucia, to cię będzie wykręcać na prostej drodze, tylko będziesz lecieć na dwójkę. A wtedy wiesz. A mamy to pićko gdzieś? Wiesz coś o nim? Więc to jest po prostu powtórka tego, co było poprzednio, czyli wyczucia. Wcześniej był kąt kierownicy i dodawanie gazu, a teraz jest jeszcze dodatkowo masa. Jak wyczujesz te wszystkie trzy rzeczy i jeszcze do tego ręczny, jak te cztery rzeczy skompletujesz, to umiesz oddać bokiem. Buzi. Pięknie! That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Ale no, jest trzecia w nocy, mamy radio, jesteśmy daleko od domu. Nie da się bezpiecznie. Normalnie byśmy na gminie byli, ale tam też nie wolno przecież. Nie, bo to kamera jest. No kamera i sąsiad taki niemiły. No właśnie, więc mam nadzieję, że to nie jest tylko.
Dobra. No ale jak wrzucicie na bęben, no to wszystko jest generalnie. OC, przegląd. Nie jechała. No nie jechała. Dobra. Karola! Teraz jesteśmy na etapie 8. No idź tam, podaj dane, ja posiedzę w samochodzie. No to generalnie jaja, mamy tą sytuację, o której mówiliśmy, czyli kontrola policji. No jak na razie uśmiechy szerokie i opinie też pozytywne, więc jest dobrze. Się pytał, czy te filmiki gdzieś do internetu. Co, jeszcze raz powiedz? Zapytali, czy te filmiki, że tak tu kamera na dachu, tu kamera tutaj, tu trzymasz w ręku, czy to gdzieś można w internecie pooglądać, jak ja sobie radzę. Aha. Nie? Nie wolno. Nie, po prostu chłopak jest operatorem i tak chciał mi pokazać z różnych punktów, potem łatwiej błędy wyczaić. Uczy się. W każdym razie po raz kolejny, jak powtarzamy, trzeba być miłym, uśmiechniętym, wytłumaczyć, że robicie to jak najbezpieczniej się da, a to żyjemy w kraju, jakim żyjemy i dzięki temu nas puścili. No 3 w nocy, sobota. Makaron. 3 w nocy, sobota, ruch najmniejszy na świecie. Spokojnie, grzecznie i na pewno się dogadacie. A my kończymy dzisiejszy trening, ponieważ jest 3:30. 3:30. I w drugą. No w lewo już perfekcja, w prawo jeszcze trzeba doszlifować diamencik. Wiem. Dawaj, rób swoje. Co, już szybkę drugą otwórz na oścież. Fajną chyba. Spontanik, spontanik. Jeszcze. No jak nic, trzeba rozszczepić wózki. Panie, masz piątaka? Jest tu jakiś cwaniak? Jakieś cokolwiek. Dwójeczka. Znaczy chyba. Ale serio, nie za długo tu jesteśmy, żeby serio przypału nie było.
Jak wjadą psy, to teraz ci mówimy, wjechały psy, jesteś dziewczyną, która właśnie uczy się poślizgu na kurwa pustym prawie parkingu. I tu stop klatka, ponieważ chciałbym się trochę pochylić nad tą sytuacją. Możliwe, że większość z was sobie pomyśli, że Karolinka troszeczkę schizuje. Przecież to faktycznie niegroźna sytuacja. Ale teraz patrzcie. Jeśli policja by przyjechała i pan funkcjonariusz miałby zły dzień, może żona go wkurzyła, albo po prostu dostał rozkaz z góry, że ma męczyć takich ludzi jak my, według kodeksu karnego piratów drogowych, wtedy mógłby zabrać jej prawo jazdy. Prawo jazdy, które jest potrzebne jej do funkcjonowania codziennego. Prawo jazdy, które niemało kosztuje. A ona po prostu ćwiczy swoje umiejętności prowadzenia w poślizgu, czyli rzecz, która powinna być elementarną umiejętnością na każdym egzaminie prawa jazdy. Bo gdy wpadasz w poślizg w zakręcie, to tylko ten trening pozwoli ci przetrwać, nie rozbić się. Ale nie, zamiast tego wszyscy zostali wrzuceni do jednego wora piratów drogowych i po prostu policja wyjeżdża na łowy i w tym momencie ma możliwość zrobić wszystko. Może wam scholować auto na lewecie, was odesłać z kwitkiem, a z drugiej strony, jeśli będziecie mili i pan policjant będzie miał dobry dzień, no to po prostu przybije piątkę, powie, żebyśmy się zaraz zwijali i jeździmy dalej. Czyli jaki z tego wniosek? Że nie pomagajcie im w tym zabieraniu prawa jazdy. Nie wpadajcie furą na przelocie w trzech na taki parking i kręcie bączków czy ósemek wokół zaparkowanych aut, bo w każdej chwili coś nie wyda, walicie w te auta i później nie dziwne, że jest nagonka na takich jak my. Także prosimy z głową i miejcie w świadomości, co was czeka, jeśli policja przyjedzie. Kontynuując. Znowu umarła. Nic nie zrobiła kierownicą. Widziałeś? Nie. Bo bardzo patrzyłem na tamto, co tam jedzie z kogutem. Jak zaczęła lecieć w tą stronę, to koła były prosto, ciągle. Ekstra! Mega! Oprócz tego, że przywaliłam, to zrobiłam ósemkę! Ósemkę zrobiłam! Nice! Dobra, czyli już jedziemy stąd, tak? Nie no, jeszcze. Czekaj jeszcze, co ty? Mam 21%, do rozładowania tu jesteśmy. Hehehehe. Ktoś tu chyba zalicza PROGRSS. Oj! Lokier! Już mam przekreśloną baterię, więc jeszcze chwileczkę. A spróbuj teraz zatoczyć wielkie koło wokół obydwu wózków. Pacjent chyba umarł. Proszę cię, to wózek. A gdyby tu była matka z dziećmi? Matka z dziećmi, jakby to była, to co? No to po bąbelku. Nie będzie 500+. O kurwa, znalazłem Rafaela. O, Stary, to jak wygrać z rakiem.